Nadeszła noc z 12 na 13 grudnia, która zakończyła to, co niektórzy tak trochę złośliwie, chociaż nie bez sympatii, nazywają polskim karnawałem. Zaskoczenie jednak było kolosalne. To znaczy już od dłuższego czasu były poważne przecieki, nawet czasami informacje może wyrywkowe, ale dostateczne, żeby właściwie się bardzo zaniepokoić. I jakoś jednak nie wierzyliśmy, że to jest możliwe, chociaż się trochę przygotowywaliśmy na to, że Sejm może stan wyjątkowy uchwalić. Coś takiego konstytucyjnie taka możliwość była przewidziana. Sejm miał się zbierać, no w każdym, nie pamiętam daty, ale na pewien czas przed Bożym Narodzeniem. I tak sobie wyobrażaliśmy, że wtedy może ewentualnie coś się stać i trochę na taki pewien dystans uważaliśmy, że trzeba się przygotować. To było jednak zaskoczenie. No, Solidarność była od razu z miejsca przez to zaskoczenie sparaliżowana. Ogromna ilość działaczy poszła do tak zwanych internatów, zostali internowani. Zostali w ten sposób wyłączeni z gry. Ukrywający się, ci, którzy w porę zorientowali się i ukryli się, no nie mieli trudność z nawiązaniem kontaktów wtedy, które im zostały utrudnione i linie różne komunikacyjne zostały przerwane, nawet dosłownie przez wyłączenie telefonów w całym kraju. Także zapanował chaos. Chaos, no i jednak okazało się, że przerażenie. Ja nie zostałem internowany. Siedziałem z żoną na ławeczce na schodach, bo mieszkam wysoko i nie mogę szybko chodzić po schodach. Cała ekipa przebiegła po tych schodach i zaczęła się dobijać do drzwi. Ja zeszedłem w drugą stronę i wyszedłem z domu i udając się do znajomych, co do których byłem przekonany, że tam nie będę ani ich, ani mnie szukać. Do rana zresztą czekali na mojego syna, który wesolutki, nie wiedząc, że jest stan wojenny, wrócił do domu, za co zapłacił rokiem w internacie. No i co robić? No muszę powiedzieć, że byłem dosyć zdezorientowany w sytuacji takiej, kiedy nigdy w sprawach organizacyjnych mojego regionu nie byłem tak dobrze, nie wiedziałem wszystkiego tak dokładnie, jak na przykład czy Wujec, czy Romaszewski. Ja akurat nie mogłem być tym, który jest w stanie zastąpić tych działaczy, dla których w każdym zakładzie było wiadomo, na kogo można liczyć, na kogo nie, jaką drogą nawet się dostać do zakładu, czy coś takiego. No, mój osobisty los był taki, że się zdecydowałem, że miejsce członka zarządu regionu jest wśród strajkujących robotników. Udałem się do Ursusa, udało mi się wejść. Jedyna poważna rola, jaką tam odegrałem, chociaż potem na ławie sądowej zarzucano mi znacznie większy udział w tym, co się działo, ale to były komplementy tylko. To było to, że tłumaczyłem załodze Ursusa, że jak mają postępować, jeżeli by strajk został złamany. I było to rzucanie grochem o ścianę, bo każdy i tak robił jak chciał i co się okazało zupełnie nieracjonalne. Racjonalnie byłoby, gdyby mi posłuchano. Ale jedną rzecz widziałem już wtedy znalazłszy się w Ursusie. Że w pewnym stopniu przegraliśmy, a to było widać wyraźnie, że nagle wybuchł strach wśród ludzi. Załoga Ursusa różnie oceniają jej liczebność ze względu na to, że są takie zakłady, które trochę, nawet w tymże Ursusie, ale trochę tam kilkaset metrów czy tam kilometr dalej. Więc mówię, w każdym razie między 14 a 16 tysięcy. No jeżeli podczas strajku okupacyjnego w nocy, kiedy wkraczały oddziały ZOMO i wojskowe do Ursusa, było nas skupionych w jednej hali między 400 a 500 osób i to pytanie, czy nie zawyżam,
to jednak była klęska. Znaczyło, że strach wybuchł tak nagle i okazał się tak silny, że nawet połowa załogi, nawet ćwierć załogi nie zdecydowała się na to, by wykonać to, na co zdawało się byliśmy wszyscy przygotowani, że jeżeli władza wystąpi po to, by siłą zdusić Solidarność, to my odpowiemy tą bronią, jaką mamy, to znaczy strajkiem powszechnym. To nie jest strajk powszechny, jeżeli 400 ludzi okupuje jedną halę w tak wielkiej fabryce. No, potem mój dalszy los był taki typowy dla wielu działaczy, to znaczy więzienie, obawa oskarżonych i tak dalej, to są mniej ważne rzeczy. Natomiast ciekawe było, że strach strachem, ale jednocześnie już po paru dniach mogłem się zorientować z wieści, które do mnie docierały, że nie jest tak, żeby jednak opór od razu został złamany. Nawet przeciwnie, z biegiem czasu robiło wrażenie, że po pierwszym szoku właściwie opór twardnieje, że robi się coraz mocniejszy. I tak było przez dosyć długi czas stanu wojennego. Potem to się zmieniło. Ale był to okres, w którym demonstracje były nie coraz mniej liczne, tylko coraz liczniejsze, kiedy wymagały do ich stłumienia sił coraz poważniejszych, kiedy w zakładach pracy okazywało się, że mimo internowania wielu działaczy zaczyna się odradzać Solidarność. Kiedy akcja samopomocowa społeczna okazało się, że przebiega bardzo sprawnie. Tutaj muszę powiedzieć, że kolosalną zasługę ma ten Komitet Prymasowski Pomocy Internowanym i Uwięzionym. Nie tylko dlatego, że wykonał ogromną pracę, ale również i dlatego, że ogromnie podniósł ludzi na duchu. To poczucie, że istnieje tego rodzaju instytucja służąca do tych celów i która ma pełne błogosławieństwo Kościoła, bardzo ludzi podniosła na duchu. To w Polsce się, kraju katolickim, takie fakty się bardzo liczą.